Cześć, dzisiaj piątek i piąta po południu, czyli późne popołudnie. To mi się udało otworzyć. No gdzieś tutaj przyciera, tu będę szlifować, żeby to się tutaj luźno otwierało. Wczoraj nie nagrywałem, czy wczoraj chyba. Pościągałem tutaj ten i ten dekiel. To sobie poluzowałem. Na śrubokręcie jest tak tutaj zapchane, ale nawet nie leci to. Nie wiem, tu jakiś olej chyba powinien polecieć. Tutaj te dwa małe okienka są otwarte, rewizje. No i tutaj już coś wypatrzyłem niedobrego. I co jeszcze? No dobra, to wiecie co, bo to mam praktycznie na dwóch śrubkach, tutaj się trzyma, no i na kołku, tutaj jest kołek taki ustalający, na dole chyba nie ma, bo otwór jest. I ściągnę tą pokrywę, cały ten przodek, bo śrubokręt spadnie, dobra. To mogę zabrać, bo tu nawet nie nakapało, takie zostawiłem, żeby... No ale dobra. Kamerę na statyw wezmę. Tu. Gdzieś kurde opaskę posiałem od tego, jak to co tutaj widać. No dobra. Za dużo kręcenia, bo bym sobie tutaj stołem, wiecie, do góry podjechał bardziej, ale coś gdzieś karton jakiś nie wiem. O! Tutaj dobrze, na karton sobie postawię tą pokrywę całą. Tak myślę, może nowe rękawiczki. Dzisiaj trochę mniej wieje na dworze. Trochę popadało, ale i tak jest sucho. Październik, a to za mało tej wody. Gdybym to ruszem kręciłem tym. Kurczę, żeby to mnie to nie przywaliło, bo... No dobra, będę tak trzymać, śrubokręt mam. Jedne śruby dłuższe, jedne krótsze. Nie wiem, muszę z miarką, głębokościomierzem pomierzyć, czy to... bo coś już chce iść. Dobra. A, to takie kurcze jest. No, że to tutaj takie suche. Wszystko. Aż jakoś... Aha, bo tu nie, no to... Dobra, zaraz sobie będziemy patrzeć. O, tu są takie właśnie kości od głębokościomierza, żeby to mi nie uciekło, albo to od razu. No, już mi uciekło. Wypadł i wypadł drugi też. O. Na dole nie ma kołka ustalającego. Chyba tutaj olej, znaczy to nie jest na pewno w oleju, bo patrzę tutaj co, no to ta blacha tędy, to by tutaj olej żygał. Nakrętka TO-wa, jedna, druga. Te śruby brudne do butelki. Taki mam sposób na mycie drobnicy. Benzyna ekstrakcyjna. Czasem jak na szybko, no bo od nitro to czy od acetonu, no to butelka się kurczy, w dupę dostaje. Większa albo mniejsza ta butelka plastikowa. Tu mam benzynę ekstrakcyjną wlaną. I teraz co? Teraz tak jak kucharz Pascal mówi, a teraz ciepiemy ciepaczką. I w ten sposób
Nie trzeba się paprać, w rękę tego łapać. Śrubki, gwinty, wszystko tutaj, te gniazda na klucz imbusowy, wszystko będzie wymyte. Później to zlewam, drugi raz zalewam na czysto i śruby są przygotowane, żeby na klej, jak będę skręcać, no to będę skręcać na uszczelniacz taki do gwintów. Nie pamiętam numeru tego. Jakiegoś tam Loctite'a mam takiego. Że wiecie, no jak jest korpus zalany olejem, czy w rozbryzgu ten olej leci, no to później zacieki są, bo po gwincie prędzej czy później ten olej na zewnątrz sobie wyleci. Dobra, czyli to mamy ściągnięte. I wziąłem, nie mam latarkę, dobra. Co tu się będzie robić? A, widzicie. Czyli nie jest źle. Bo ja to też kręciłem tak tylko trochę. No, kamerę w rękę. Tutaj się rozkręciło w tym miejscu. Nakrętka ta z brązu, tu jakaś, aha, to patrzę, co to tu, aha, bo to, dobra, czyli może jest źle, nie, łapie gwint, dobra, chyba że zerwany ten gwint. Prawdopodobnie nakrętka albo ta nakrętka, bo tutaj jest taka piastka, widzicie, i gwint jest sknócony na tym elemencie. No właśnie, to jest z tych LEDowych lampek, to patrzę na kamerze, będzie tak falować światło, bo to powinno być taką nakrętką tutaj skontrowane, no i wtedy ta śruba trapezowa tylko chodzi góra-dół, ale nie chcę chodzić, że to jednak będę rozbierać dalej, wyciągać to, bo ale mi coś nadgarstek. Dobra, to się kręci tutaj cała ta nakrętka, ale koło zębate i jedno i drugie jest dobre tutaj, to jest dobrze. To podejrzewam, tak, tu jest jakaś śrubka, nie będzie widać, o, odkręcę tą podkładkę, może tam jest jakiś ten pierścień zegera i całe, jak tą nakrętkę tu wywalę, to cały ten wałek może zejdzie na dół i wtedy jakoś zobaczę, co tam z tym dalej działać. To tutaj, no dobra, jakbym to wykręcił, ten zderzak, to by mi tutaj zeszło. Tylko że to pójdzie. No dobra, to sobie zostawię na później. Tu wam chcę pokazać, jak ja mam się tu dostać. Tam wózek. No nie mam jak. Bym musiał, dobra, na tego paleciaka jakoś tutaj się wgramolę. Tutaj jest nakrętka koronowa taka. No tutaj kurczę od tej lampy i widzicie, to jest luźne tutaj. Ząbek na podkładce jest, bo tak to bym mógł to kręcić w kółko. I jak chyba to nie za bardzo będzie widać przy tej. Ja sobie okręcę całe w kółko. O. I tam albo klin jest wytrzepany. Pierwsze to spróbuję to dokręcić. Chociaż nie, koło tak na ośce nie chodzi, a tutaj od góry jest też dekielek.
No i tu jest jedna i tutaj jest druga ta nakrętka koronowa. Ona tutaj pewnie jakiś luz międzyzębny trzyma między tymi kołami, co... Aha, czyli nie ta, czyli ta na dole, pomyliłem się, ta tutaj się trzyma, ale ta jest luźna tutaj, co wychodzi tutaj, to poziome koło, znaczy na poziomym wałku. Widzicie, że mam tyle luzu. No czekajcie, obrócę sobie. No kawałeczek. Tu nie wiem, co to na dole widać. Nawet nie ma dużo syfu takiego. Dobra, to jest to. Czyli tutaj do przeglądu te dwie nakrętki, ewentualnie klin. To tutaj do zrobienia, może mówię, później sobie ten zderzak odkręcę, to ta blacha tu mi zejdzie i wtedy to będę miał tu do wykręcenia. To jest to. No i zobaczymy, co dalej. Tutaj co to ma takie jakieś... A, taka blacha jest dobra. Odrzutnik jakiś. A tu są jakieś kulki. Ale co one tu robią? Tu takie, o, tu jest, albo to jest nitowane coś, może łeb od nita. To, tam widzę też następną, tylko że jak kręcę pinolą, to jest stojący element. Nie wiem, no zobaczę. To jest coś, jakiś ten, jak pinola schodzi. Podejrzewam, że może być uszczelniacz tam pod tym, bo tu taki blacha jest, taki kielich, coś takiego. Lekko po skosie, nie wiem, bo mówię, nie mam żadnej, cały tydzień praktycznie zleciał. Mówię, zadzwonię sobie do Jarocina, zapytam w fabryce, czy mają i czy by sprzedali do tego nasze miejsce. Na pewno mają, tylko czy to nie jest jakieś tam ściśle tajne instrukcje napraw, czy jakieś takie coś. No, bo tam jest, dobra, tam jest ta blacha, taki odrzutnik i to ten olej gdzieś tutaj pewnie spływa sobie na dół. O kurczę, no patrzcie, bym tutaj rurka z kablami od prądu, specjalnie worek położyłem, żeby się tutaj nie wykopyrtnąć na tym. Teraz tak, to mi też wygląda taki duży element jakiś tutaj, jak kręcę, to tak wygląda, jakby to jakieś, nie wiem, było koło zamachowe na, żeby to moment obrotowy jakoś tu zwiększyć, czy co, no bo to do czego tutaj taki bęben by był? I to widać, że nawiercane, że to było wyważane. Dwa otwory są. O. Tyle co, znaczy to jeszcze właśnie, też bym musiał z drugiej strony iść i przewalać tą dźwignią od biegów, czy tam zakresów, bo mówię, ja tutaj cały w strachu po wybuchu tokarki, rurki wszystkie podłączone, bo to już sobie wczoraj tutaj czołówką poświeciłem. Tutaj nie wiem, czy to tak zostawić, czy nie. Pompa olejowa. Lechosłowianin mi podpowiedział, że to tutaj jest pompa i faktycznie jest. No coś było skręcane, kurczę, na ten pompka widać śrubki nowe u góry, na dole wykręcane było i no, na czerwony silikon zamazane. Bardziej tutaj ten tłoczny przewód niż sący, bo tutaj na dole jest filtr. Bałagan jak bałagan, jak maszyna ma 100 lat, to tu na tych żebrach wcale tak dużo tego syfu nie ma, żeby to... Kurde, nie wiem jak tu świecić. Na dnie to też widzicie, no, podług tego co ja wygarniałem
stokarki, no to tamta farba podkładowa, taka żółto-czerwona, bo to widzicie, takie odlew pierwszy na żółto był malowany, a później jakąś czerwoną podkładówką, że farba nad nie prześwituje, a tego tam nic nie czyściłem. Filtr oleju, czekajcie, niech to tak jakoś chwycę sobie. Tutaj ten ssawny siatkowy, widać, że to no, jakimś tam niedawno było chyba coś tutaj czyszczone, myte, bo i mówię, jak spuszczałem olej, to ładny olej był czysty przecież z maszyny, nie było takich glutów, farfocli jakichś. I ten filtr też nie jest obrośnięty. Siatkę ładnie widać mosiężną w kółko. Mam nadzieję, że w kółko, no tam od tamtej strony nie patrzyłem. I teraz jeszcze patrzę całą tą przekładnię, bo ona, zobaczcie, ona jest tutaj w takim, dobra, wiecie co, ja tutaj światło sobie cyknę, może coś jaśniej będzie. No będzie. Ona jest tutaj, tak widzicie, to, no z powrotem bym musiał tą szafę z prądem wystawić, bo tam poniżej niej są. I jakbym to odkręcił w całości, tutaj gdzie silnik przychodził i koło, aha, to nie pokręciłem, coś się tam jakieś kręci wałek, ale to jakbym w całości wykręcił i w tamtą stronę wyciągnął, to mi wygląda, że to jest, mówię, tak jakoś tu no rurki by trzeba patrzeć, żeby w razie jakby któreś tutaj były dokręcone. I to jest tak, no widzicie, u góry jest, kurczę, lampką zasłaniam. Cały element taki monoblok, ta przekładnia z pompką tutaj, no pompkę to by pewnie trzeba, nie wiem, chyba by się tu minęła. I to by może do tyłu można wyciągnąć, żeby sprawdzić łożyska i koła zębate. A u góry, co tutaj mamy u góry? U góry to mówię, no pewnie są dwa zakresy, tak jak na tej dźwigni. O, czekajcie, coś może. O, teraz zapiąłem. I co teraz się kręci? A, teraz widzicie, się powoli. A nie, dobra, bo to przed tym zapinole. O, teraz to ciężko tu pokręcić. To jest pewnie ten wolny zakres. A teraz będzie ten szybki. O, tak, bo pinola od razu szybciej się kręci, jak za koło pasowe kręcę. No i teraz jest, widzicie, ten szybki, że tutaj być może tą klapkę też bym ściągnął. U góry to tutaj nie wiem, czy tutaj są jakieś zimmeringi pod kołami pasowymi na dole i u góry, chociaż tu akurat nie było takie fest zasmarowane, no wiadomo, no zatłuszczone, zakurzone, takie ten brud, ale to nie było, że zacieki i lało się tutaj ciurkiem na dół. Tutaj tak samo nie wiem, jak jest uszczelniany ten element, gdzie to sprzęgło kłowe napęd z silnika przekazuje tam dalej. Tam też są jakieś śrubki na imbus, że sam ten by może wyciągnąć. O, im dalej w las, tym więcej drzew, nie? Dobra, siądę sobie na krzesło. To chciałem jeszcze wczoraj też tutaj wyciągać. Nie, to kurczę, postawić tą lampkę, żeby tu trochę świeciło gdzieś. O, może tak nie świeci. To. I nie mogę, już mówię, 1,5 kg motek sobie wziąłem, no ale przecież nie będę ładować nie wiadomo jak. Kołek jest ustalający taki, bo on przechodzi przez wałek, który wchodzi tam do środka. To też jakie są AB chyba, czy 1, 2, takie dwa zakresy. No teraz górny nie wskoczył, bo to bardziej do góry by musiało być. I tego nie mogę tutaj
za Chiny ludowe wybić, ani nie drgną. Tutaj jest śrubka taka, wiecie, taki tam, jak ktoś mówią, robak czy ślimak, nie wiem. Ale to było dokręcone, coś takiego. No i tam w środku nic nie ma, żeby czy na imbus jakiś było, czy... Może i na imbus? Kurczę, zaraz spróbuję, czekajcie, bo imbusy dzisiaj sobie tu przyniosłem. No i wtedy z tą klapką też bym odjechał. Tutaj tak, tu był, pamiętacie, ten luz jaki był duży na tym posuwie od siebie do siebie. To kolejna kwestia, nauczyć się teraz X, Y, Z, które w którą stronę idzie. Dokręciłem tutaj cały ten element na 3 śrubach, bo tej czwartej tutaj 12 imbus, no ale za długi, no nie chcę, muszę szukać jakiś taki, może będę miał, żeby na krótko go obciąć. I tutaj tą, żeby dokręcić, są 1, 2, 3. Z tej strony tą nakrętkę tutaj też dokręciłem, co luz miała, chyba na początku pokazywałem. Na razie jeszcze nie jest zabezpieczona, bo nie wiem, czy to, jak to dokręcam, czy nie ściskam tej mosiężnej, co wiecie, tutaj tą śrubę ciągnie, muszę cały zakres przejechać. I co ja chciałem? Tutaj chciałem ten imbus, czekajcie, weźmiemy. Zobaczymy, może coś tam na imbus. Jakby za długi. Dobra, bo to później to wycierać muszę. To bym chciał jeszcze właśnie tu wyciągnąć. A to za małe. Nie, tam chyba otwór jest tylko... Nic tam nie widać takiego. No tym to będzie kulka na pewno i sprężynka od zatrzasku tutaj, żeby dźwignia wskakiwała w swoje te położenia. Pompkę właśnie nie wiem, czy wyciągać, bo na moje oko to ona tak wygląda, że jak ja ją tutaj odkręcę z tej strony tą ręczną, to jako całość monolit mi w tamtą stronę by chciało wyjść, że mówię 1, 2, 3, 4, kurczę, ile tutaj tego? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rurek by musiał odkręcać. To tak trochę, jak będzie trzeba, to odkręcę. Jutro być może podkładem to przemaluję. Zobaczymy, jak tam chęci będę miał. Olejowskazy powykręcam, bo to sobie do myjki ultradźwiękowej wrzucę. 1, 2, tu tamten, co na słupie jest. I ładnie jest, doczyszczę. Nasze to w myjce ultradźwiękowej to powiem wam tak. Albo się uda i jest super czyste, albo matowieje. Nasze matowieje czy czernieje to na pewno aluminium. I to już z różną chemią próbowałem, ale to nie wiem. Dobra, pomęczę się trochę z tym. Później najwyżej się jeszcze włączę. Zobaczymy, co to się tutaj urodzi, jak popróbuję to kręcić. I też czemu taka kolejność, może od razu wyjaśnię, że zacząłem to szlifować z tego syfu, cały ten bajzel, stare farby do szpachli, która się trzyma. Bo teraz tak, widzicie, nasze to nie jest do końca rozebrane. Mówię, no tak się wzbraniałem, no ale to trzeba w niektóre miejsca zajrzeć. No i tak, pierwsze właśnie dekle poodkręcam, co już zrobiłem. Ten przodek tutaj na głowicy
też ściągnięty, już tam wiadomo co się stało. Czemu ta pinola nie wychodzi, nie wykręca się. No i mam teraz to, że tak powiem, po części poszpachlowane i po części surowy korpus do gołego dotarte. Jak nie szło papierem, no to skrobakami zjechane. To co było luźne podpadało mi, że to może być pod spodem ten i to no, tak jak przypuszczałem, mówię, tam gdzie mi się wydawało, że odejdzie, jak zaprułem nasze skrobaki. No dłutkiem i takimi, o niech ściągnę, dłutko do drewna, ułamany pilnik, no i skrobak to taki wiecie, no co tam parę lat się wykruszy, ale jeszcze trochę w rączce się trzyma. Ale to był prawdziwy skrobak, nie z tego robiony, z pilnika trójkątnego. O, i teraz temu to mam tak porozbierane, nie wiem czy jutro to pomaluję, bo no chciałbym, mówię, to ściągnąć, być może wyciągnę całą tą przekładnię tu, dobra, bo tam jest u góry to okno, a tu może z tym odjadę do tyłu, chociaż to tam, ja mówię, znowu zacznę rozbierać, to do wiosny tego nie złożę. Ale tak, nawet tak jak teraz jest, to zobaczcie, ja mam co chciałem, przyjmijmy, porozbierane, porozkręcane. Teraz jest odtłuszczanie i to trzeba jechać, nie że tam raz szmatą, tylko tyle, aż szmata nie będzie brudu przyjmować. Można by pierwsze, ale nie chce mi się tego na dwór wyciągać. Chociaż na tym elektrycznym paleciaku no to mogę wyjechać, ale znowu zimno i wieje. Ale pierwsze benzynę ekstrakcyjną i z ropownicy z góry na dół wszystko zlać, a później jeszcze szmaty czyste, benzyna ekstrakcyjna i wszystko, każdy zakamarek trzeba niestety kilka godzin na to poświęcić, żeby było przygotowane do malowania. Później malowanie, tak jak ona teraz jest w tym stanie, podkład będę dawać pędzlem, że farba epoksydowa z pędzla będzie, nie z pistoletu. Dlaczego tak? Może kiedyś wyjaśnię, jaka jest różnica w natrysku, a w pędzlu właśnie przy takich odkrytych, świeżych czy jakichś tam renowacyjnych wymalowaniach na goły metal, jaka jest różnica w grubości powłoki i no to jest, wiecie, tam kurczę, no antykorozja, temat rzeka i grube książki opasłe na ten temat są podrukowane. I czemu właśnie chcę to pędzlem malować, a nie natryskiem. Później będzie to doszpachlowane, gdzie to są takie tutaj, wiecie, no wszystkie te co poskrobane, co poodpadało, czy żeby trochę bardziej lico złapać, no to ja to może po całości przeciągnę szpachlem i szpachlówkę taką, wiecie, tą ja używam zawsze, taką tą szarą, co mam z tym pyłem aluminiowym, co tokarkę robiłem. Znaczy nie zawsze, no bo to bym skłamał, bo na przykład nie miałem tej, a miałem wielką potrzebę czy chcicę zrobienia przeciwwagi w widlaku tego balastu z tyłu, no to zwykłą pojechałem i co tam mówię, albo jak gdzieś, wiecie, no przytulę się tym do jakiegoś elementu, no to wiadomo odpadnie, no to czy taka by odpadła, czy jedna, czy druga. Ale no ta uważam jednak z tym pyłem aluminiowym bardziej się sprawdza do tego, bo jest to w pewnej mierze jakieś zbrojenie, że można tego grubszą warstwę w jednym
zaciągnięciu położyć. I też z moich obserwacji to mniejszy skurcz ma. Nie wiem, bym musiał karty porównać jednej i drugiej, bo to pewnie też o tym piszą, ale na pewno po prostu jak ona się ciuje, czyli tam schnie, no to nie pęka. Jak jest tak grubo, mówię, można to tam w ramach tego oszczędności czasu przywalić tam pacą taką, nie, to się śmieje, ale dobra, bo to kurde się rozgadam, to nie ten, nie ma czasu i prąd ucieka w kamerze. Później mówię, szpachlowanie raz tych grubych takich ubytków, co tam wypatrzę, później kolejne szpachlowanie, no to pod rękę już, jak wiecie, no ręką będę ciągnąć po detalu, pisak w rękę będę sobie tam zaznaczać, gdzie coś mi tam pod palcami ucieka. Wtedy te miejsca przeszlifuję, bo tak wiecie, no namieszam szpachlówkę, no jaki to jest ten korpus, każdy widzi. Tych płaszczyzn, zakamarków, łuków, to jest tyle z każdej strony, że wiecie, no ja sobie opatrzę, że to aha, tu i tutaj, tu i tu. Ale to jak szpachlę rozmieszam, zanim ja to obejdę w kółko, no to szpachla będzie do wyrzucenia, bo pół tego czasu, co mam na tego wypracowanie szpachli, no to ja będę się zastanawiał i jeszcze raz się doszukiwał, gdzie to miałem ją tam położyć. No i później na gotowo już będzie szlifowane. Jak przeszlifuję do gołego korpusu, to oczywiście podkład drugi raz i lekko zmatuję, odpylę i wtedy już będzie na gotowo malowane, oczywiście oklejone wszystko będzie, bo to wtedy już z pistoletu. Jeszcze mówię, kurde, no męczy mnie tutaj to, ale dobra, chyba na dzisiaj wystarczy tego nagrywania, bo tu patrzę, znaczy ciemno jeszcze nie jest, no ale to na dworze coraz ciemniej się robi. No i chyba wszystko, co chciałem, to przekazałem. Albo popróbuję, dobra, popróbuję jeszcze te 4 śrubki odkręcić, ale obawiam się, jak z rączką będę ciągnąć, że tam coś mi się wysypią, jakieś klamoty do tej skrzyni, czy tam tutaj już misa olejowa, bo to jak tutaj dotąd jest ten olejowskaz, to podejrzewam, że tutaj tyle, no tutaj kurczę, nie wiem, no w całą maszynę z 40 litrów albo ponad oleju wchodzi. Przecież ile ja tutaj pościągałem stąd, no i stamtąd też poleciało, gdzie na wziernikach brakowało oleju. Dobra, trzeba przerwę sobie zrobić, bo to widzicie, ptasie mleczko mi się tutaj skwasi. Na razie, cześć.
No i nie mogę dać rady. Wyszło, że tamta ośka, co wchodzi gdzieś tam w środek, ma gwint M6. Wkręciłem szóstkę, śrubkę. Widzicie, to można tu wkręcić śrubkę, nakrętkę sobie z podkładką jeszcze założyłem. Mówię, może coś muszę odciągnąć, żeby wybić. Nie ma różnicy, czy wkręcone, czy wykręcone. Tego nie mogę ruszyć. A jest tak. Chodzi leciutko, a jak tylko miałem wbite te śrubokręty tutaj przy bokach. Co to tak ciemno tutaj, kurczę, lampy świecą, a tu ciemno. To może bo to na jedynce było. Coś pręży, trzyma, że prawdopodobnie dekiel schodzi, także ośka musi zostać. Tu przez ten otwór do nalewania oleju. Dobra, wyłączę, bo to może tak będzie lepiej. Przez ten otwór nic tam nie widać, jak świecę. Ten odlew jakoś tam tak idzie dziwnie, jakby jakaś taka komora podwójne coś było. No, że muszę jakoś to wywalić, ale to mówię, tak siedzi. Co tutaj grzać? Nie ma czego grzać, bo jak to jest zapieczone gdzieś przez sam wałek, to co mi to da, że ja będę grzać tutaj po dźwigni. Ciutkę wybiłem, tak z milimetr, może tam, nie wiem, no widać trochę takie tam nieopylone od tego szlifowania, pewnie na kamerze nie będzie widać, no ale to wybijak zaczął się wyginać, że to jest, no nie tak to powinno wyglądać chyba, żeby odkołkować dźwignię. Tyle energii, żeby ładować w to. Dobra, zostawię jeszcze raz dzisiaj do poduchy, sobie poczytam tą DTR-kę, co mam. Tam kojarzę, że jest na pewno opisane, jak tutaj, żeby stół ściągnąć, że z tej strony, nie od strony korby, tylko z tej strony trzeba to pozdejmować i wtedy w tamtą, chyba w tamtą albo w tą, nie wiem, ale wiem, że akurat to ściąganie tutaj z samej góry tu stołu, to tam jakoś jest opisane, no ale cała reszta to chyba nie. Wątpię, żeby był jakiś rozdział, jak ściągnąć dźwigienkę. Dobra, idę do domu. Deszcz pada, to niech pada. Tutaj widzicie to. Takie butelki plastikowe od benzyny ekstrakcyjnej się nie lasują, nie rozpuszczają. Od nitro czy acetonu to tak. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Mi z głowy wyleciało. Aha, tu jeszcze, tak jak jest ten cały ten rozdzielacz, czy tam blok zaworowy, to też jak będę miał, ale to dopiero na gotowo, jak będzie pomalowane, będę próbować i olejem zalewać, bo wiecie, będzie chlapać, to sobie tu z farby szmatą wytrę, czy domyję ten olej rozchlapnięty. No a tak jakbym tutaj zażygał po tej szpachlówce, wiecie, że szpachla ciągnie bardzo wilgoć, olej, wodę. No i wtedy, jak już mówię, silnik będzie, wszystko będzie do kupy złożone, zanim te okna będą zamknięte tutaj, to będę popuszczać każdy punkt, czy luzować tak, żeby rurka, wiadomo, była całkiem luźna, bo podejrzewam, te tutaj śrubki to są regulacja przepływu. No wiadomo, różne długości węży na różnych poziomach pewnie to jest rozmieszczone, że to tak jest wyregulowane fabrycznie, żeby to wszędzie
ten olej był dozowany. No i po prostu czy na wszystkich tych leci olej. Tu od dołu nawet nie patrzyłem, czy... Nie wiem, od dołu chyba jest. Tak, tam jest grubsza taka ta rurka. W ten rozdzielacz idzie, żeby sprawdzić, czy to wszędzie, mówię, olej idzie. No ale to ziewanie mnie męczy, przepraszam. Tak się zastanawiam przecież to, bo to takie są te żeliwne pancerdekle, a mam poliwęglan taki 5 czy 6 mm, nowe takie arkusze jeszcze tam zafoliowane z jednej z drugiej strony. Może bym zrobił takie okienka, wiecie, z tego poliwęglanu. To jest bezbarwny czy tam przeźroczysty, no i by było widać przynajmniej, co się tam w maszynie kręci. Nie wiem, jak się ten właśnie poliuretan względem olejów mineralnych zachowuje, ale podejrzewam, że to by nie tego, nie matowiło, chyba go tam ewentualnie raz kiedyś by można wymienić, ale to takie by były okienka rewizyjne z widokiem na czeluści maszyny. Dobra, może jeszcze dzisiaj sobie to tutaj ten zderzak wykręcę. Aha, tu patrzę, on jest, ciężko mi idzie, a tu jest właśnie, tu jest chyba wkręt. No przecież to jakoś, oczywiście, że jest, tylko że go nie odkręcę. Większy trochę śrubokręt muszę mieć. Od góry, od góry też jakieś jest tam nacięta nakrętka czy co. Dobra, tyle w temacie. Trzymajcie się. Jutro sobota. To może jutro coś tutaj jeszcze podłubię przy tym. Na razie, cześć.